Kiedyś opuściliśmy Polskę i osiedliliśmy się tutaj, w Casal. Haiti. Czarna owca Karaibów. Raj na ziemi, który stał się środkiem piekła. Piekła, które przeszło 200 lat temu przemierzali polscy żołnierze. Dzięki nim dzisiaj, gdzieś daleko, na wypalonych słońcem górach Haiti żyją ludzie, którzy nazywają siebie Polakami. Rok 1801. Napoleon wygrywa wojnę. Podpisując traktat pokojowy z Austrią i Rosją, rezygnuje z marszu na wschód. Problemem stają się legiony polskie, którym Napoleon obiecał marsz i wyzwolenie ich kraju. Polscy żołnierze stali się niepotrzebni i problematyczni. Trzeba było znaleźć na nich sposób. W 1802 i 1803 roku Napoleon wysyła ponad 5000 legionistów na Saint-Domingue, francuską kolonię na Karaibach, gdzie trwa rewolucja. Ciemnoskórzy niewolnicy walczą z Europejczykami o swoją wolność. Polacy mieli za zadanie wybić im te aspiracje z głowy. Polacy nie palili się do walki. Większość z nich dotarła na wyspę wygłodniała, bez broni, sprzętu i motywacji. Połowa z przybyłych Polaków zeszła na ląd tylko po to, aby umrzeć na gorączkę. Europejskie organizmy, bezbronne wobec lokalnych chorób, masowo umierały w blasku karaibskiego słońca. Pozostali przy życiu zobaczyli wojnę o kształcie, jakiego nie znali. Mordowanie mężczyzn, kobiet i dzieci, rzucanie czarnoskórych psom na pożarcie, gwałty i okrutne tortury. Zdali sobie sprawę z tego, że lokalna społeczność była brutalnie wyzyskiwana, dlatego walczy o swą wolność i niepodległość. Robi dokładnie to, co chcieli robić Polacy dołączający do armii Napoleona. Polacy wsławili się kilkoma bitwami, jednak ich morale było fatalne. Identyfikowali się z powstańcami. Pisali o tym w listach, które trafiły w końcu do powstańców. Jeden z powstańczych generałów napisał do legionistów: znamy waszą sprawę, ubolewamy nad ofiarą, jaką z Polaków zrobiono. Zmieniło się podejście do Polaków. Gdy powstańcy wygrywali bitwę, mordowali Francuzów, a Polaków oszczędzali i brali do niewoli. Legioniści dezerterowali i dołączali do powstańców, a ci z kolei zdobywali kolejne miasta i wygrywali kolejne bitwy. Aż w końcu wygrali rewolucję. Francja poddała się. 1 stycznia 1804 roku Haiti ogłasza niepodległość. W tym czasie na wyspie znajduje się około 400 Polaków. 150 z nich walczyło po stronie powstańców. Pozostali byli albo w niewoli, albo zostali porzuceni przez uciekających Francuzów. Przywódca powstańców, Jean-Jacques Dessalines, stwierdził, że należy przyjąć Polaków i dać im prawo do osiedlenia. Dodał przy tym, że Polacy są białymi murzynami Europy. I w ten oto sposób polska krew niczym rzeka rozlała się po Haiti. Najbardziej znanym miejscem osiedlenia Polaków jest oddalone 100 km od stolicy miasteczko Casal. We believe that we are Polish descendants from our history, where Polish people came and helped Haiti, you know, and to be free from the slavery, and now they came and stayed there, you know, for years, and we have a great relationship with them. So now
Otoczone górami, palącym słońcem i unoszącym się od wiatru pyłem wita nas Kazal, polskie miasteczko w Haiti. The name Kazal from to Kai Zalewski. Kai, a Creole, Kai Zalewski. Zalewski was a Poland who lives and discovered. There was many difficult to say Kai Zalewski. They say Kazal. Historia Polaków po osiedleniu w Kazal skupia się na ciężkiej pracy. Wybudowali chaty z dużym wyolbrzymieniem kojarzone z polskimi dworkami. Nauczyli się sadzić banany, platany i inne lokalne rośliny. Wzięli za żony czarnoskóre Haitanki, które urodziły im dzieci. I tak to było. Polacy pracowali, a kobiety wychowywały dzieci. Po kreolsku. Zmęczony ojciec nie miał siły, a może i chęci na to, aby po pracy uczyć dzieciaków języka polskiego. Z tego powodu zatarł się on błyskawicznie. Z każdym kolejnym pokoleniem Polacy stawali się coraz bardziej czarni i coraz bardziej lokalni. Zamiast tęsknoty za Polską pojawiła się proza życia. Pozostały jednak wspomnienia, opowieści dziadków, jakieś rysunki czy święte obrazki. Ale przyszła pora i na nie. W 1957 roku do władzy dochodzi wspierany przez Stany Zjednoczone czarnoskóry nacjonalista François Duvalier. Bardzo szybko zaczął rządzić w sposób dyktatorski, a kraj pogrążył się w kryzysie. Od 1959 roku wprowadził kult jednostki. Podobnie jak wielu innych dyktatorów uwierzył, że jest Bogiem. Swoją osobę wprowadził do modlitw, zerwał stosunki z Watykanem, a voodoo ustanowił religią państwową. Z biegiem lat zaczął głosić nacjonalistyczne hasła, że prawdziwy Haitańczyk to czarny Haitańczyk. Z tego powodu doszło do wielu represji na osobach o jaśniejszym odcieniu skóry. W 1969 roku szwadrony dotarły do Kazal. Polskich mulatów dopadło państwo. La chasse, moun surtout découvert. Et puis il est associé avec tout type de noms, camouquin, communiste. C'est ici, bon matin, Duvalier souhaitait, limite là, l'éliminer en grand nom dans nous-mêmes, des noms qui va figurer là, qui est venu penser fils des moun, parler qu'il y a des moun, il y a des haïtiens à but. O tragedii przypomina pomnik postawiony w sercu miasta. Ciężko znaleźć rodzinę, która w żaden sposób nie ucierpiała w tych dniach. Gwałty, palenie chałup, rabunki i morderstwa. Łącznie zamordowano 23 osoby. Wydarzenia te odbiły się na polskim dziedzictwie. Chcąc zataić swoje pochodzenie, mieszkańcy Kazal zniszczyli nieliczne pozostałe po przodkach pamiątki. Ostało się tylko jedno – Matka Boska Częstochowska wystawiona w kaplicy przed kościołem. Brutalne wydarzenia spowodowały również, że część mieszkańców, bojąc się powrotu oprawców, ruszyła w góry. Z tego powodu, jeżeli wyjdziemy z Kazal i pójdziemy przed siebie, nie ma możliwości, żeby nie trafić przypadkiem, nawet po wielu kilometrach, na jakąś samotną chatę. Powierzchnia Kazal jest ogromna. I tak mijały kolejne lata. Le Polonais, bo tak mówiono na Polonie na Haiti, uprawiali ziemię lub schodzili do rzeki. To największy pracodawca i bodaj jedyny prawdziwy przyjaciel tego świata. Daje życiodajną wodę, daje chłód i daje pracę. Kamienie, które pędzący nurt regularnie przynosi, są tutaj uznanym budulcem. Każdego dnia dziesiątki Kazalczyków brodzą w wodzie i wybierają najlepsze kamienie. Znoszą je potem na brzeg, każdy na swoją własną kubkę. I łupią, kruszą, w pocie czoła walą w nie młotkami, aby nadać im jak najlepsze kształty. Wizyta w Kazal to nieustanny stukot młotków, który słychać czasem z każdej strony. Układanie, uderzanie, podbijanie, ukuwanie.
Dźwięk młotów jest tu równie naturalny jak śpiew ptaków. Kamienie o ceglanym kształcie posłużą do budowy murów i ścian. Z mniejszych usypie się ścieżki, a powstały podczas obróbki pył dosypie się do cementu. Jako że na Haiti nie produkuje się prawie niczego, po kamienie potrafią przyjechać nawet i ciężarówki z najbliższego miasta, Cabaret. W ten oto sposób do dzisiaj mieszkańcy Casal to w większości kamieniarze i rolnicy. Ogromnym problemem Haiti jest dostęp do pożywienia. Ponad połowa mieszkańców kraju głoduje. Ale nie tutaj. Już lata temu dobrzy ludzie rozpoczęli w Casal sadzenie drzew i roślin. Gdzie nie spojrzeć, tam roślinność, którą można się pożywić. Casal ugina się pod ciężarem mango. To sycące i smaczne owoce, które są jednym z symboli Haiti. Symbolem Casal są za to latające kamienie, którymi lokalni mieszkańcy próbują strącić owoce z drzew. Aby dostać się do mango, należy strącić je kamieniem. Haiti już zawsze będzie mi się kojarzyć z latającymi kamieniami, na które trzeba bardzo uważać. Po kilku próbach udaje się. Owoc spada na ziemię. Najlepsze mango to takie, które poleży 2 tygodnie w słońcu, ale tutaj je się od razu. Bogaci mogą za to za $0,5 kupić na bazarze wór gotowych, wyleżanych w słońcu owoców. Ciężkie warunki zbliżyły ludzi do natury. Brak prądu, kanalizacji, brak rozrywek i większych potrzeb. W Casal żyje się powoli, często z dnia na dzień. Wstanie się, pogada z sąsiadami, zagra w domino, a później zje owoc i wykąpie w rzece. I tak się żyje. Coraz więcej jest jednak osób, które wyjeżdżają. Emigrują do miasta lub za granicę. Wracają modnie ubrani, z telefonem i opowieściami ze świata. Ale wracają. Bo tutaj jest ich dom i ich świat, w którym czują się najlepiej. Czy dzisiaj, po ponad 200 latach, znajdziemy w tym świecie trochę polskości? Mam nadzieję, że znajdę odpowiedź.